Witajcie! Dzisiaj będzie klawiatura od marki Keychron, czyli znanego producenta klawiatur dla graczy. Ale tym razem to nie będzie klawiatura typowo gamingowa. Dokładne ceny macie w linkach w opisie filmu. W każdej chwili możecie sprawdzić. Na wstępie będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. No i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Przed nami niesamowity sprzęt od marki Keychron, która kojarzy się przede wszystkim z klawiaturami dla graczy, a tutaj mamy klawiaturę taką bardziej multimedialną, można by powiedzieć, czyli klawiaturę z klawiszami w układzie nożycowym. Czyli mamy płaskie klawisze przypominające bardziej klawisze laptopowe niż klawiaturę gamingową, ale mamy tutaj sprzęt w przyzwoitej cenie, ponieważ oficjalnie ta klawiatura jest wyceniona na 229 zł. Tak więc cena nie jest zaporowa, natomiast sprzęt jest bardzo solidnie wykonany. Mamy też łączność bezprzewodową i wytrzymałość na baterii do 1200 godzin, czyli to jest około 8 miesięcy na jednym ładowaniu. Oczywiście też w zależności od tego, czy łączymy się poprzez łączność 2,4 GHz, czyli dongiel. Wtedy mamy dostępne próbkowanie aż 1000 Hz, czyli dokładnie tak jak w klawiaturach gamingowych. A jeśli przełączymy się na Bluetooth, no to wtedy mamy tylko 90 Hz, więc ponad 10-krotnie mniej. Dlatego to jest wtedy taki tryb biurowo-multimedialny do grania. Albo komunikacja przewodowa, albo dongiel. I Bluetooth mamy tutaj w wersji 5.2. Klawiatura działa tak z Windowsem, z systemem Mac, jak i z systemem Linux. Czyli skorzystamy do praktycznie wszelkich komputerów, czy stacjonarnych, czy laptopów. Naładowanie do pełna trwa 2,5 godziny, ale będziecie to robić naprawdę raz kiedyś. Jest także software, który Wam dzisiaj pokażę. No i klawiaturę do wyboru mamy w kilku ciekawych kolorach. No i patrząc po kolei mamy opakowanie, dokładna nazwa modelu to Keychron B6 Pro. Z tyłu troszeczkę więcej informacji, czyli że klawiatura jest typu full size, ma blok numeryczny, ma wszystkie dodatkowe przyciski. Mamy konfigurator, mamy bardzo smukłą konstrukcję, sparować możemy nawet z 3 urządzeniami jednocześnie i żywotność baterii. Czyli to, o czym wspomniałem też na początku. Mamy także rzecz bardzo przydatną, czyli taki Quick Start Guide, gdzie mamy wszystkie kombinacje, ponieważ Bluetooth mamy aż 3 kanały, mamy przełącznik na 2,4 GHz, no i klawiatura może oczywiście pracować też przewodowo, jednocześnie możemy ją wtedy ładować i korzystać. Mamy też skrót do emotek, o co chodzi pokażę Wam później, i odpowiednie ustawienia dla systemów Mac, a osobne do systemów Windows, chociażby skróty klawiszowe. No i z tyłu taka szybka instrukcja łączenia. W zestawie dongielek, który jest podpisany logo Keychron, więc z niczym innym go nie pomylimy. A to jest przejściówka z pełnego USB na USB typu C. No i to bardziej nam się przyda do przewodu, a przewód mamy standardowy USB-C na USB-C w standardowej gumowej izolacji. I długość przewodu to 1,50 m. A klawiaturę otrzymujemy zabezpieczoną taką silikonową nakładką. Możemy oczywiście ją używać do zabierania klawiatury w podróż, ponieważ ona się tak przykleja. Jest wyprofilowana, także klawisze trzymają jakby tą powłokę. I można to stosować także jako taką nakładkę przeciwkurzową oczywiście. Tak więc mała rzecz, ale praktyczna. I sama klawiatura, pomimo że nie jest to klawiatura gamingowa, wykonana jest, jak przystało na tą markę, rewelacyjnie. Metalowa obudowa, przyjemne w dotyku nakładki, które mają takie okrągłe wyprofilowania, żeby po prostu się przyjemniej korzystało. Mamy układ amerykański, czyli długie shifty, mały enter i długi backspace, czyli mówiąc inaczej układ ANSI. Na górze klawisze multimedialne, które Wam za chwilkę też opiszę. Pełna sekcja dodatkowych klawiszy typu print screen, delete, home i innych, a także pełna klawiatura numeryczna, kursory i skróty. No i klawiatura faktycznie jest tutaj bardzo płaska, a tu jest wyprofilowana i troszkę wyższa. Mamy tabliczkę znamionową i 6 elementów antypoślizgowych. Tutaj jest także reset, a z tyłu gniazdo USB-C oraz 2 przełączniki Mac Windows i tryby przewodowy, 2,4 GHz oraz Bluetooth. No i tak to właśnie wygląda z bliska. Jakość obudowy jest naprawdę niezła. Nadruki też są wyraziste. Tak to właśnie wygląda z bliska. No i tutaj jeszcze na samej górze widzicie szereg kontrolek i powiem Wam, że pomimo, że jest to klawiatura bezprzewodowa, czyli ma wbudowaną baterię, to jest ona tak lekka jak klawiatura, która tej baterii by nie miała. No cóż, fajnie to tutaj wyszło, przynajmniej w teorii, a jak praktyka sprawdzamy. I na co warto zwrócić uwagę, że ta klawiatura jest naprawdę cicha.
Nawet spacja, Enter, Shift nie są głośne, więc brzmi to właśnie tak. Pokażę Wam teraz software, który działa poprzez łączność przewodową, jak i poprzez dongiel, natomiast nie działa poprzez Bluetooth. Oprogramowanie jest online, wystarczy wejść na link, wybrać klawiaturę, kliknąć połącz i wgrywa nam się konfiguracja. Na ekranie głównym widzimy wybór języka layoutu, opcję importu, eksportu. Mamy także kilka profili, gdzie jak widzicie na każdym profilu mogą być zupełnie inne funkcje, a na dole mamy wszelkie możliwe kombinacje, czyli podstawowe, media. Możemy nagrać makro. Tych makro tutaj wstawić aż 15, klawisze specjalne, niestandardowe i warstwy. Czyli jak sobie utworzymy makro, ja już tutaj parę makr zrobiłem, nagranych. Mamy je nagrane, różne kombinacje i na przykład takie makro M2 wstawię sobie powiedzmy na ten przycisk, więc wchodzę w makro, wybieram makro 2, klikam ten przycisk, makro 2 i mam sparowane. I teraz, jak weźmiemy program do sprawdzania funkcji klawiatury, to mam jakieś tam klawisze, naciskam ten, gdzie mam zaprogramowane makro. No i wbija mi się ta kombinacja za każdym naciśnięciem, którą miałem, czyli WWSA, spacja. Mogę dać tam oczywiście inne makro, wystarczy sobie to przełączyć. I teraz na tym przycisku mam zupełnie inną kombinację. Tak więc działa. Jeśli byście coś tutaj nakombinowali, nie wiecie jak to odkręcić, to wystarczy kliknąć Reset Layout i się to wszystko przywraca do stanu pierwotnego. Mamy też zakładkę Quick Start, gdzie musimy mieć jeszcze dodatkowo taką aplikację Keychron Assistant, która nam będzie włączała ten software przy starcie systemu. Aktualizacja, mam tutaj najnowszy firmware. Test klawiszy, czyli możemy sobie tutaj sprawdzić, czy wszystkie klawisze nam po prostu działają. I zakładka Zgłoś błąd, więc tak wygląda software. No i mamy 1000 Hz poprzez podłączenie przewodowe, więc klawiatura reaguje szybciutko, natomiast nie jest to klawiatura mechaniczna, więc nie możemy wcisnąć wielu klawiszy jednocześnie. Jak widzicie, działa to tutaj tak jak w standardowej membranie, bo tutaj właśnie mamy membranę, więc anti-ghosting no, jest jaki jest. I jak chcemy działać bezprzewodowo, to wystarczy odpiąć przewód. Na tryb Bluetooth przełączamy się w prawo i wybieramy sobie, który tryb ma być aktywny. I wtedy, żeby zaczęło się parowanie, trzymamy FN plus na przykład 1, czyli pierwszy kanał. Światełko zacznie mrugać. Będziemy mieli wtedy tryb parowania. OK, połączyło. No i teraz działamy poprzez Bluetooth, a nieodczuwanie tak gołym okiem ten czas reakcji i tak wydaje się być dobry. No i przerzucamy się na lewo, czyli na dongiel, który jest w komputerze. I tutaj ten czas reakcji wydaje się być troszeczkę lepszy. Natomiast ponownie nie możemy wcisnąć wielu przycisków jednocześnie. Gdzieś tam się udało 6, ale to taka losowa kombinacja, więc więcej tutaj po prostu z tej klawiatury nie wyciągniemy, jeśli chodzi o anti-ghosting i ilość wciśniętych przycisków. Natomiast niewątpliwe plusy są takie, że klawiatura jest lekka, cienka. Jak ją raz naładujemy, to mamy spokój na naprawdę długi czas, więc można pracować, można grać co tam chcecie. No i oczywiście mamy klawisze multimedialne, cały rząd u góry. I tutaj w zależności od tego, czy mamy przełączone na tryb Mac czy na Windows, to będziemy mieli troszeczkę inne funkcje. Czyli na przykład F1, F2 to jest regulacja jasności, bardziej do laptopa się to przyda. Fn i F3 to jest wywołanie aktywnych pulpitów. F4 otwiera eksploratora plików. F5 to wyszukiwarka systemowa. F6 to blokada Windowsa. I następne klawisze to kontrola multimediów, F7 do tyłu, F8 play pauza, F9 do przodu, F10 to jest wyciszenie całkowite dźwięku, F11 ciszej, F12 głośniej i nawet tutaj mamy F13, gdzie mamy ustawienia. Czy jest funkcja gamingowa, czyli wyłączenie klawisza Windows? Sprawdźmy. Nie ma. Więc tutaj ta klawiatura nie jest traktowana jako typowo gamingowa, ponieważ kombinacja Fn plus Windows nie blokuje nam klawisza Windows w żadnym wypadku. I mamy tutaj jeszcze dodatkowe kilka klawiszy. Tutaj jest kalkulator. Mamy szybki dostęp do pulpitów i przełączanie się pomiędzy ekranami. No i jeszcze jedna fajna opcja, czyli Fn plus Shift pozwala nam wywołać emotki. Dzięki temu możemy, pisząc, szybko jakąś emotkę wywołać i wstawić. No jeszcze pod tym przyciskiem z Fn mamy dostęp do szybkiego narzędzia zapisywania czy wycinania pulpitu. Jeśli chodzi o klawisze dodatkowe, to by było wszystko. Ok, podsumowując, mamy tutaj klawiaturę, która wykonana jest bardzo dobrze. Cena nie jest zaporowa, a sama klawiatura jest funkcjonalna i posiada baterię, która pozwoli na wiele miesięcy użytkowania.
kilka metod łączności i duża mobilność. Tak więc myślę, że mamy tutaj ciekawą propozycję. Jeśli byście szukali takiej klawiatury bardziej multimedialno-biurowej, ale już z troszeczkę wyższej półki. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie klikając linki w opisie filmu, a gdybyście chcieli wesprzeć mój kanał, to będę wdzięczny za chociażby zostawienie łapki w górę w tej chwili. Możecie także udostępnić film czy napisać komentarz. Warto również subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się!